palecie czarno-białej czy w kolorze? To jest odwieczny dylemat. Może nie odwieczny, ale liczący już kilkadziesiąt lat, odkąd wymyślono fotografię kolorową. Dylemat wszystkich fotografujących. Czy użyć filmu kiedyś kolorowego czy czarno-białego? Czy dzisiaj przerabiać zdjęcia w programach graficznych na czarno-białe, czy pozostawić je tak, jak je widzimy w kolorze kolorowym? O tym dzisiaj. Ja nazywam się Piotrek Trybalski, a to jest program Fotograf w podróży. Bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy taki, można powiedzieć, profesjonalny wyjazd na zdjęcia, gdzie wiedziałem, że będę chciał robić fotografię kilka miesięcy w Indiach i w Nepalu w 1998 roku, mnóstwo czasu temu. Miałem wtedy kolorowe slajdy, miałem wtedy kolorowe negatywy i miałem wtedy mnóstwo czarno-białego filmu. Ktoś zapyta, cóż ja taki bogaty student z tym czarno-białym filmem? A otóż znalazłem taki sposób na tanie fotografowanie. Mianowicie kupowało się w Niemczech w sklepach czarno-biały film na metry. Ilford, w takich wielkich rolkach, ja już nie pamiętam, tego było 100 metrów, dużo. I te rolki się w specjalnym urządzeniu, które też trzeba było kupić, zawijało na te małe rolki. Chodziłem od labu do labu i zbierałem kasetki na film. Jak się udało te takie rozbieralne znaleźć, to już w ogóle, więc trzeba było to założyć. No a potem już używać i fotografować na tym czarno-białym Ilfordzie. Oprócz tego, że to był, motorem był budżet, bo ja oczywiście chciałem robić kolorowe zdjęcia, chciałem robić kolorowe slajdy, Welvia 50, przepiękne kontrasty, wow, krajobrazy, coś wspaniałego, no to jednak powodem była ekonomia. Ale wtedy uświadomiłem sobie jedną rzecz. Kiedy zrobiłem sobie powiększenia tych zdjęć na papierze, kiedy popatrzyłem na te fotografie, to pamiętam jak dziś to uczucie, że tak zestawiłem kolorowe zdjęcia, nawet z tych samych miejsc, tych samych wiosek gdzieś na południu Indii i w tej czarno-białej fotografii widziałem jakąś głębię. Widziałem coś, co sprawiało, że się zatrzymywałem na tych zdjęciach. Jeszcze wtedy do końca nie rozumiałem. Czułem, że ta fotografia czarno-biała jest inna. W dzisiejszym odcinku chciałbym się właśnie nad tym pochylić. Czym się różni kolor od palety czarno-białej? W rozumieniu technicznym, jeśli chodzi o kompozycję fotograficzną, ale także w rozumieniu narracyjnym, czyli jeśli chodzi o to, co my dostajemy dzięki fotografii kolorowej bądź czarno-białej, lub też co tracimy. Zacznijmy od pierwszego punktu. Fotografia czarno-biała. Cóż, zafałszowuje rzeczywistość. No bo my widzimy w kolorze. A fotografia czarno-biała pokazuje nam świat tego koloru wyzuty. Świat taki stoicki, dekadencki. Świat czasami dosyć ponury. Świat, nad którym taki się, mam wrażenie, unoszą się opary jakiegoś romantyzmu. Ta fotografia czarno-biała kojarzy nam się tak mocno romantycznie. To też wynika po części z faktu, że no kiedyś, jak ta fotografia się rodziła, no to rzeczywiście fotografowanie w palecie czarno-białej było czymś. To była sztuka. Kiedy się pojawił kolor, to nawet deprecjonowano fotografię kolorową. Do reklamy, proszę bardzo, ale do reportażu, do portretu, do zdjęć artystycznych, no way, tylko i wyłącznie czarno-biała. Fotografowie pokroju Leitera chociażby musieli mnóstwo wysiłku podnieść, żeby ten kolor wrócił, żeby po prostu został uznany, bo on do żadnych łask nie mógł wracać, bo nigdy w nich nie był. Natomiast fotografia kolorowa to jest taka fotografia, którą takim informatycznym określeniem można by opisać what you see is what you get, czyli dostajesz to, co widzisz. Tutaj nie ma miejsca na żadne romantyzowanie, bo ten kolor jest po prostu kolorem. No, jest tak, jak my to widzimy. Z drugiej strony ten kolor nas uwodzi, bo niby jak widzimy, no ale to fotograf decyduje, jak skadruje, jak pokaże, jak ten kolor na zdjęciu zagra. Kolejna rzecz to jest pewien rodzaj uniwersalności przekazu fotograficznego, który kryje się za fotografią czarno-białą. Jeżeli popatrzymy na zdjęcia czarno-białe sprzed, powiedzmy, 100 lat, sprzed 40 lat, 30, 20,
muszą być osoby odpowiednio ubrane, czy samochody stare, żebyśmy się zorientowali. A jeżeli to będzie architektura, jeśli to będzie krajobraz, nie daj Boże, to tak naprawdę czym się różnią zdjęcia krajobrazowe, nie wiem, Ansela Adamsa od zdjęć krajobrazowych robionych dzisiaj? Oprócz kadru, sposobu patrzenia, czegoś, co jest indywidualnie wpisane w człowieka, to tak naprawdę nie różnią się niczym. Zdjęcia kolorowe, no tutaj już ten znak czasu jest. Alex Webb powiedział takie bardzo fajne zdanie, ja chciałbym je teraz przytoczyć. Kolor w dużej mierze wiąże się z atmosferą, emocjami i klimatem miejsca. Kolor oddaje kulturę, akcentuje czas i miejsce. Jak popatrzymy na zdjęcia, zresztą nawet takie określenie, orwowskie kolory, orwowskie zdjęcie. Patrzymy na kolorowe zdjęcia i widzimy ten klimat PRL-u chociażby, czy jakiś klimat, nie wiem, początku fotografii kolorowej gdzieś tam. Kolor nam zdradza przez samą technikę kolorowego fotografowania to miejsce, w którym my jesteśmy, ten czas, w którym my się po prostu znajdujemy. Więc można powiedzieć, że ta fotografia czarno-biała jest bardziej uniwersalna w swym wymiarze, fotografia kolorowa bardziej akcentuje właśnie czas i miejsce. Co jest ważne, fotografia czarno-biała mocno upraszcza przekaz. Pozbywa nas koloru, pozbywa zdjęcie koloru, ściąga z nas tą potrzebę analizy koloru jakąkolwiek, czy też bombardowania naszego mózgu czymś atrakcyjnym, co w kolorze jest, i wprowadza pewien taki pozawerbalny nastrój, urok. Tak, i ten przekaz jest uproszczony przez to, że my możemy się skupić na tym, co patrzymy. Jakby tutaj nie ma tych takich kostek cukru. Natomiast fotografia kolorowa jest często krzycząca. Jeżeli zdjęcie jest bardzo, bardzo kolorowe, jest dużo kolorowe, jest to taki patchwork kolorowy, to często zdarza się, że my tak naprawdę nie widzimy zdjęcia. My nie zwracamy uwagi na to, co i o czym jest zdjęcie, o czym nam opowiada, tylko po prostu zachwycamy się tym koloru. Skupiamy się właśnie na kolorze, a nawet nie narracji. Wyzute jest z tego, co ma fotografia czarno-biała, czyli ten element właśnie narracyjny, ten element akcentujący. Zdjęcia czarno-białe są zdjęciami geometryzującymi, tak to można powiedzieć. Jeśli ktoś z Was bierze udział w moim kursie Adobe Lightroom, to zapraszam, tam są takie lekcje dotyczące fotografii czarno-białej, w której bardzo szeroko, mogę powiedzieć tak, omawiamy, jak działa czerń i biel, jak działa geometria, jak kadrować do fotografii czarno-białej. To geometryzowanie, to granie formą sprawia, że inaczej się zupełnie fotografuje pod fotografię kolorową i czarno-białą. Ja często spotykam się z takim stwierdzeniem, że jak mi nie wyjdzie w kolorze, to zrobię czarno-biały. Nie, to jest zupełnie inne patrzenie na kadr, wybieranie tematów, wybieranie sposobów fotografowania i to w fotografii krajobrazowej i w fotografii, nazwijmy to, dokumentalnej, szeroko pojętej. Natomiast fotografia kolorowa jest taką fotografią, która nam trochę mówi popatrz na to, hej, zwróć uwagę na to, hej, tu chcę Ci coś przekazać, jakiś komunikat, hej, popatrz, tu jest czerwony, tu jest żółty. Z nas robi trochę głupków. Nie zawsze i nie każda, ale trochę tak jest. Ktoś, kto jest sprytny, potrafi ten kolor wykorzystać tak, żeby nam jasno mówić, na co mamy patrzeć, na co mamy zwracać, co ma być tym hitem zdjęcia. Ściąga z nas tą potrzebę tej analizy głębszej. Z tym się wiąże jedna rzecz, o której powiem trochę za chwilę. Kolor też po prostu działa na nasz mózg w odpowiedni sposób. I tu też odniosę się do kolejnej lekcji kursu Adobe Lightroom dotyczącej koloru. Zarządzania kolorem nie w rozumieniu workflow, ale tego, jak na nasz mózg, taka psychologia koloru, jak na nasz mózg działa kolor. Co w nas zmienia, co w nas, jakie emocje wywołuje niebieski, zielony, czerwony, jak je łączyć, palety barw. Polecam się z tym zaznajomić, szczególnie osobom, które w tej fotografii kolorowej jakoś się chcą specjalizować. Idąc dalej. Przekaz czarno-biały jest przekazem idealnym na złe warunki atmosferyczne. O Jezu, ileż ja się nachodziłem, kiedy na niebie blacha albo szmata, kiedy nie ma nic ciekawego. No i wtedy trzeba po prostu sobie wybierać geometrię, wybierać kontrasty, wybierać linie, wybierać kształty, formą się bawić. I ta fotografia czarno-biała później w postprodukcji, której fotografia czarno-biała zawsze wymagała pod powiększalnikiem i wymaga po dziś dzień,
radziłem sobie i wybierałem fajne kadry. W fotografii kolorowej, no cóż, nie ma światła, nie ma kolorów. Kolor gra tylko wtedy, kiedy świeci. Kiedy kolor nie gra, to też Alex Webb powiedział, że fotografuje w kolorze tam, gdzie ten kolor jest. I dlatego jego fotografia z Latynoameryki jest taka kolorowa, jest taka pełna przepychu. Ja kiedy się odbiłem o Latynoamerykę, kiedy zacząłem tam fotografować, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem, że jak ten kolor fenomenalnie gra. Kiedy go nie ma, rozkładamy ręce i nie jesteśmy w stanie z tym za bardzo sobie poradzić. I teraz rzecz taka troszeczkę właśnie na pograniczu psychologii i kompozycji fotograficznej. Fotografia czarno-biała robi mniejsze wrażenie. Zawsze. Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo powierzchownego konsumowania mediów wizualnych, tak to nazwijmy. Więc ta fotografia czarno-biała, która wymaga od nas pewnego skupienia się, której nie ma tych smaczków kolorowych, zazwyczaj jest gdzieś tam spychana na bok. Jak popatrzycie w statystyki, chociaż o klikach, już było, mówiłem, ale lajki fotografii czarno-białej, lajki fotografii kolorowej jest naprawdę różnica. Mimo to fotografia czarno-biała mocniej przekazuje te emocje. To jest paradoks, ponieważ ona jakby głębiej wgryza się w temat. Oczywiście zakładamy, że to są dobre zdjęcia. Fotografia kolorowa no, nie działa tak jak czarno-biała, nie pokazuje mocniej tych emocji, wywołuje raczej mocniejszy przekaz z efektem wow. To, o czym mówiłem na samym początku, ta kostka cukru, to takie oszustwo troszeczkę, oczarowanie nas kolorem. My się łatwiej utożsamiamy z paletą kolorową, bo widzimy w kolorze. Nam jest łatwiej przyjąć tą kolorową estetykę, bo widzimy w kolorze. I na koniec, ostatni punkt i rzecz absolutnie chyba, może nie najbardziej kluczowa, najważniejsza, kluczowa, ważna. Jeżeli ktoś z Was chce się nauczyć kompozycji, to niech zacznie fotografować w palecie czarno-białej. Od razu. I to niezależnie od tego, czy będzie kolorowo fotografował później, czy nie. Wielu fotografów tak czyni. Wielu fotografów wykorzystuje swoje aparaty, przełączając je, bez lusterkowca mają taką funkcję, przełączając je do palety czarno-białej i patrzy już kolorem czarno-białym przez wizjer. Kolorem czarno-białym, w odcieniach czarno-białych przez wizjer. Wtedy łatwiej się widzi kompozycję, bo się widzi geometrię. Kolor tak nie oczarowuje. Z drugiej strony fotografowanie kolorowe i skupianie się na kolorze, kiedy się tego koloru nie rozumie, nie czuje, oznaczać może tyle, że pójdziemy w ugór, pójdziemy gdzieś w pole, zaczniemy robić fotografię, która będzie tylko efekciarska, a nie będzie tam znaczenia tego koloru i tym kolorem grać nie będziemy. Są osoby i za to, co mówią, ja czuję szacunek do nich, które po prostu mówią, ja nie czuję koloru, po prostu robię fotografię czarno-białą, bo ja w ząb koloru nie czuję, nie widzę i już. I super. W sensie, że o tym szczerze mówią, bo rzeczywiście dobra fotografia kolorowa jest rzadziej spotykana niż dobra fotografia czarno-biała. Jest trudniejsza. Ale chciałbym powiedzieć, żeby wejść w fotografię kolorową, trzeba zacząć od fotografii czarno-białej, od kompozycji. Ponieważ, zaakcentuję to jeszcze raz, ucieczka w kolor jako antidotum na wszystko to, co to widać zresztą na fotografiach wielu, co nam nie wychodzi, czyli ucieczka w tak zwany styl kolorystyczny. Ktoś obrabia tym samym presecikiem wszystkie zdjęcia, bo to jest jego styl. Bzdura, to nie jest żaden styl. To jest udawanie, że rozumiem kolor, wykorzystywanie koloru do tego, żeby zbudować jakiś nastrój, niezależnie od tego, co ta fotografia ze sobą niesie i czy ten nastrój w ogóle do niej pasuje, albo sprowadzanie wszystkich fotografii do jednego konkretnego koloru. Ja fotografuję czarno-biało i fotografuję kolorowo. Wybieram fotografię czarno-białą wtedy, kiedy czuję, że to, co chcę sfotografować, pasuje mi do fotografii czarno-białej. Wybieram kolor, kiedy ten kolor jest. Bądź mieszam te techniki. Mając świadomość, że będę używał tych zdjęć i pokazywał te zdjęcia w absolutnie różnym kontekście i mając świadomość tego, że muszę dopasować to, co fotografuję, to, co widzę i to, co chcę opowiedzieć przede wszystkim do tego, czy fotografuję w czerni-bieli, czy w kolorze, czy też będę chciał to pokazać w czerni-bieli czy w kolorze.
A wy napiszcie pod tym filmem, jak fotografujecie, czy bliżej wam z kolorem, czy z paletą czarno-białą. No i co? I do następnego.